Cześć, dzisiaj test Scotta Addicta 20, rocznik 2022, kolor Prism Green. Rozmiar ramy 54 cm MK. Zacznijmy od tego, że jest to szosówka typu Endurance, czyli nie jest to gravel, nie jest to typowa szosa, ale o tym opowiem za chwilę. To jest rower tak naprawdę ze środkowej półki cenowej w Scotcie. Kosztuje 13,5 tysiąca, waży 8,45 kg, więc to już jest pierwszy powód, dlaczego nie jest to gravel. No jest to raczej lekki rower. Rama jest oczywiście węglowa. Zacznijmy może od tego, dlaczego to nie jest gravel. Przede wszystkim gravele mają kierownicę z flarą zazwyczaj, to znaczy dolne chwyty się rozszerzają po to, żeby była lepsza kontrola nad rowerem w trudniejszym terenie. Ten ma typowo szosową kierownicę. Druga rzecz to jest geometria. No tutaj ta pozycja nie jest aż tak wyprostowana jak w typowym gravelu. Nie jest też tak pochylona jak w szosówce takiej wyścigowej, także no to jest coś pomiędzy. To jest po prostu szosówka na długie trasy. Poza tym jest inny napęd. To znaczy w gravelach zazwyczaj już spotyka się napęd z jedną zębatką z przodu. Tutaj mamy dwie, z tyłu jest 11, także to jest też taki typowo szosowy zestaw. Kolejna sprawa to są opony. Jak widać, opony są zupełnie gładkie, to jest Schwalbe B1, czyli też szosowy model. Jedyne co je odróżnia, to dosyć duża szerokość, 32 mm, dzięki czemu rower jest bardzo, bardzo wygodny, fajnie się trzyma asfaltu, no i daje rzeczywiście dobrą przyczepność. No i ten kolor opon brązowy, też może trochę nietypowy jak na szosę, aczkolwiek taka jest teraz moda najprawdopodobniej. Także podsumowując, to nie jest gravel. Może trochę tak wygląda, zwłaszcza jak mu się założy torby bikepackingowe, ale nie jest to gravel, daleko mu do niego. No widać to już z daleka, chociażby właśnie po tych oponach, które nie mają żadnych klocków, nie mają jakiegoś bieżnika większego, są gładkie. Ja fanem graveli zbyt wielkim nie jestem, na pewno bym gravela nie kupił, także nie jest to gravel, chociaż nieraz już słyszałem, że szybko jadę jak na gravela, ale nie, to gravel nie jest. Teraz trochę o samej budowie roweru. Rama i widelec są karbonowe. Tutaj jest pełne wewnętrzne prowadzenie przewodów, co zresztą możecie zobaczyć, ponieważ no tutaj nawet one są schowane w mostku. Pod mostkiem idą przewody. One tutaj wychodzą z owijki i wychodzą dopiero przy hamulcach i przy przerzutkach, także no fajnie to wygląda. Tutaj przewody z kolei w rurze sterowej są puszczone pod takimi osłonami. No fajnie to wygląda, ale jest to tak zwany koszmar mechanika, no bo tutaj wymienić pancerz i linkę na przykład od przerzutek, to jest już duża robota. Tu trzeba rozebrać rzeczywiście i mostek, i tutaj te podkładki, potem to jakoś przykładać przez ramę. Tutaj przewody dopiero wychodzą. Tu wychodzi linka od przerzutki, a tutaj przewód hamulcowy z drugiej strony. Tak samo z przodu przewód hamulcowy też jest w pełni schowany, wychodzi dopiero tuż nad hamulcem z widelca, a linka od przedniej przerzutki, nie wiem czy to będzie tutaj widać, ale też tutaj wychodzi takim insertem z ramy tuż pod przerzutką. Plusem rozwiązania z tymi chowanymi przewodami jest niewątpliwie to, że rower jest bardziej aerodynamiczny. Tutaj te przekroje rur też mają taki kształt litery D, więc on jest trochę już optymalizowany pod kątem lepszej aerodynamiki niż zwykły rower. Kolejnym minusem, który wynika z tego, że to jest tak wszystko ładnie pochowane, jest to, że ta rura sterowa i te podkładki pod mostkiem są takie podłużne, prostokątne. Dlatego mocowanie ramy
torby na górną rurę ramy jest trochę utrudnione, bo no, zwykle jest też tam taki pasek, który chwyta właśnie za te podkładki pod mostkiem. No tutaj przez to, że to jest prostokątne, ciężej to po prostu chwycić i jest z tym pewien kłopot. Rama ma też schowane gwinty do montażu błotników z przodu i z tyłu pod takimi gumowymi zaślepkami, także jakby ktoś chciał takim rowerem jeździć zimą w jakimś syfie, czy po prostu w deszczu, zawsze można sobie te błotniki założyć, ale ja bym tego nie zrobił. To idąc dalej, sztyca też jest karbonowa. Ona tutaj może trochę brzydko wygląda, tak samo jak most, tego jest zabezpieczone po prostu taką taśmą izolacyjną, ze względu na to, że wożę torby bikepackingowe, żeby to się po prostu nie obcierało. Także no tutaj i widelec, i rama, i sztyca są węglowe, fajnie to działa. Znaczy tutaj tłumienie drgania jest na pewno już dobre przez opony, ale takie drgania wysokiej częstotliwości, jak się jedzie szybko, na przykład po kostce brukowej, też są ładnie pochłaniane, także fajnie ten zestaw działa, aczkolwiek nie czuję, żeby rama miała jakieś wielkie ugięcie, na przykład w rurze podsiodłowej. Widać, że ona ma taki tutaj kształt, który teoretycznie pozwala na większe ugięcie sztycy w tym miejscu. O, tu akurat jest lampka, ze względu na to, że tu wożę tą torbę, więc tutaj teoretycznie to trochę powinno bardziej pracować. No, może trochę pracuje, ale nie jest to też jakiś system amortyzacji tyłu, tak jak, nie wiem, Trek ma, gdzie po prostu rzeczywiście tego skoku tam jest ze 2 cm, czy w innych markach. No ale dzięki temu rama też jest dosyć lekka, także mi tego nie brakuje, szczerze mówiąc. Są tak grube te opony, że naprawdę fajnie to działa. Teraz przechodząc do wyposażenia. Mamy tutaj napęd Shimano Ultegra 8000, korba Ultegra, przerzutki Ultegry, manetki też są Ultegry. Jedyne co tutaj jest, że tak powiem, niehomogeniczne, to jest kaseta, bo kaseta jest z Shimano 105 i tak samo łańcuch jest ze 105. Support to jest też shimanowski pressfit. Wiem, że pressfity czasami lubią trzeszczeć, ale tutaj po prawie 1000 km na razie nic się nie dzieje, jest cisza, także jestem zadowolony. Jeśli chodzi o że tak powiem, pełną grupę Ultegry, no to mamy tutaj też hamulce Shimano Ultegra, tarczę z systemem chłodzenia, z jakimś tam rdzeniem aluminiowym i koła tutaj to jest jakiś model Syncrossa. Nie wiem, czy one są lekkie, jeszcze ich tutaj to jest RR20 Disc, jakby ktoś tutaj chciał znaleźć. Nie wiem, czy one są lekkie, czy niekoniecznie. No jeszcze nie zdejmowałem opon, tak samo nie wiem, jakie są dętki, także ciężko mi to stwierdzić, no ale są to obręcze aluminiowe, także tutaj jakichś cudów nie ma. Myślę, że gdyby chcieć trochę się pobawić, trochę ten rower jeszcze odchudzić, to dając jakieś węglowe koła, naprawdę można tu jeszcze sporo zajść. Opony Schwalbe One, czyli taki dosyć wysoki model. Ja używam niskiego ciśnienia, jeżdżę na 4 atmosferach. Plusem tych kół to jest dosyć duża szerokość, bo jak widać obręcze są na tyle szerokie, że opony 32 mm ładnie się na nich układają, nie ma takiego wybrzuszenia. Dzięki temu też te opory powietrzne też są mniejsze. Tutaj widać, że tu się fajnie licuje ta opona z obręczą, także to jest akurat zasługa dosyć dużej szerokości tych obręczy. Rower ma oczywiście sztywne osie, co już chyba jest trochę powoli standardem w tej klasie rowerów. Fajny patent to jest system jednego klucza, że tak powiem, to znaczy wajcha, którą się odkręca koła. Ma też takiego mniejszego torksa w sobie i ten torks pasuje i do obejmy sztycy, i do koszyków na bidon, i do mostka, także można to wszystko jednym kluczem opędzić, nie trzeba wozić całego zestawu narzędzi.
Nie jest to moja pierwsza szosówka. Wcześniej miałem Treka Domain aluminiowego. Także mamy już jakieś porównanie. Oczywiście też jeździłem na innych rowerach, ale no, jeśli chodzi o szosówki, to jest mój drugi rower. No jak wypada porównanie? Tamten rower kosztował no, ponad połowę mniej od tego. Miał aluminiową ramę, co prawda z tym systemem ISOSpeed, czyli redukującym właśnie wstrząsy i wibracje. No ale różnica jest, jak się okazuje, dosyć znaczna. Przede wszystkim Trek ważył 10,5 kg, także był ponad 2 kg cięższe. No to jest ogromna różnica. Ten jest szybszy, lżejszy, sztywniejszy, łatwiej się przyspiesza i utrzymuje prędkość i ta rama też jest krótsza, także on jest no, zdecydowanie bardziej zwrotny. Fajne jest też to, że rzeczywiście tu czuć, że siła, którą się wkłada w pedały, no idzie w przyspieszanie. To nie jest tak, że tu się jakoś wygina coś, że coś ociera. Ten rower po prostu no, leci do przodu, także nie wiem, jak się jeździ na rowerach, które ważą 5-6 kg, pewnie różnica też by była spora, ale ten naprawdę daje już dużo frajdy z jazdy. Jeśli chodzi o ramę, to jeszcze zapomniałem powiedzieć o kolorze, bo to jest kolor Prism Green. To jest taka ciemna zieleń, ale nie taka wojskowa, tylko taka nie wiem, cieplejsza. To jest też metalik, ale jednocześnie jest matowy. Wiem, że teraz jest kolor jakiś modny, taki zielony boho, czy coś w tym stylu i no, słyszałem, że to chyba właśnie jest taki. Ja się na kolorach nie znam, ale wygląda to naprawdę fajnie. Tutaj takim ciekawym szczegółem jest to, że górna rura częściowo jest jakby polakierowana i to jest taki gładki, zielony, ale już cała reszta to jest mat. Także w słońcu to się super to wygląda, fajnie się tak mieni. Podobno zrobiono to dlatego, że pot kapiący na górną rurę zostawiał ślady, tak słyszałem w sklepie, bo poprzednie roczniki były całe, że tak powiem, błyszczące, a tylko część górnej rury była właśnie matowa, a teraz zrobili to na odwrót. No, wygląda to moim zdaniem świetnie, aczkolwiek najlepiej to widać w słońcu, które tu mi co chwilę się chowa, także nie wiem, czy to będzie tak widać. Ten odcień jest naprawdę świetny. Teraz trochę się pokażę. Oczywiście utrzymanie matowej ramy w czystości jest trochę trudne. No łatwo się kurzy, trzeba ją delikatnie myć, nie można tego jakoś mocno szorować, także no ma to swoje minusy, ale wygląda jak dla mnie po prostu fenomenalnie. Jak pewnie wiecie z mojego bloga, nie jestem fanem łańcuchów w rowerze, wolę pasek zębaty. Miałem już kilka takich rowerów z paskiem i trekkingowe, i jakieś tam urban, i górskiego, i 2 górskie rowery. Także szosówki z łańcuchem też nie chciałem kupować, szczerze mówiąc. Ale po długich poszukiwaniach okazało się, że po prostu no, nie ma rowerów szosowych takich lekkich z węglową ramą, które miały pasek i jakąś tam skrzynię biegów czy piastę wielobiegową. Jest kilka modeli, jest jakaś tam angielska firma, która robi stalowe rowery z paskiem, no, ale one są ciężkie i koszmarnie drogie. Jest też jakaś tam amerykańska, która produkuje chyba Priority Bicycles, która robi gravela z piastą Shimano Alpine 11-biegową i z paskiem. No ale to są rowery, on jest co prawda przyzwoity cenowo, bo to jest chyba tam 7-8 tysięcy, no ale on waży, nie wiem, 11 kg czy 12, także no chcąc kupić lekki szosowy rower z fajną, ładną ramą, z dopracowaną geometrią i no taki po prostu współczesny, no jest się skazanym na łańcuch, także jest to mankament tego roweru, już nie wiem, chyba ze 3-4 razy musiałem to czyścić i smarować, czego po prostu nienawidzę. No ale chwilowo
nie ma wyjścia. Także no, łańcuch jest jaki jest, każdy widzi. Można tutaj zastosować pewnie jakiś wosk czy coś, ale wtedy ten napęd będzie głośniej pracował. Być może przetestuję smar grafenowy, bo słyszałem, że to jest rozwiązanie, które wystarczy na znacznie dłużej. Zobaczymy. Czy rower ma jakieś wady? No nie ma ich zbyt wiele, bo to był bardzo przemyślany wybór. Myślałem jeszcze i o Fuji, i o Canyonie, ale ostatecznie padło na Scotta, mimo że nie mogłem się nim nigdzie przejechać tak naprawdę, zamówiłem trochę w ciemno. No tutaj naprawdę jest fajny stosunek jakość-cena. Za te pieniądze tak naprawdę napęd z pełną Ultegrą, ładna rama, lekka, dobre opony, świetne hamulce. No to jest taki dosyć mocny zawodnik. Wady są dwie. Pierwsza to jest ten przydługi mostek, którego nie mogę wymienić chwilowo, także to jest problem. No wynika to oczywiście z tej konstrukcji, że są te schowane przewody, no ale no jest to jakiś minus i utrudnienie. No i napęd na łańcuch, ale to już przed chwilą mówiłem, no to jest chwilowo nie do obejścia. Jeśli chodzi o sam kokpit, to jak widzicie jest obklejony taśmą izolacyjną, bo tutaj mocuje torbę, tutaj mocuje kanister, czyli tutaj tą torebkę na jakieś tam rzeczy, a tu z kolei jest naklejona taka gruba silikonowa taśma, bo ten kanister, czy tam paśnik, czy zwał jak zwał, się opiera trochę w tym miejscu, dlatego tak to trochę dziwnie wygląda. Tak samo tutaj z tyłu też pod lampka mi się nie mieści na sztycy ze względu na torbę, więc mocuję ją na ramię, która też jest tutaj obklejona, dlatego no, to może widać nawet z daleka, ale spełnia swoje zadanie, jest grube, solidne i się tak łatwo nie przeciera. Teraz jeszcze pytanie, czy coś bym w tym rowerze wymienił, jeśli chodzi o osprzęt. Pierwszą rzeczą, jaką wymienię, są dętki. Tutaj są jakieś standardowe dętki, które ważą pewnie 100 gram albo i więcej. Chcę założyć Tubolito, czyli te ultradętki, które po pierwsze są lżejsze nawet niż system tubeless, po drugie są dosyć odporne na przebicia, łatwo je załatać, także no tutaj Tubolito będzie założone, co mi pewnie da jakieś 200-300 gram oszczędności w masie rotowanej, także no będzie to odczuwalne przy przyspieszaniu. Następne pewnie będą opony, aczkolwiek te nie są złe, no ale są też takie szybsze modele z mniejszymi oporami, także pewnie też to kiedyś wymienię. No i taką ostateczną tutaj modyfikacją będzie pewnie włożenie karbonowych kół, jakichś takich naprawdę lekkich, więc myślę, że ostatecznie rower, jak dobrze pójdzie, będzie ważył w okolicach 7 kg. Możecie zobaczyć rower z wyposażeniem, że tak powiem, ultramaratonowo bikepackingowym. Z tyłu to jest tobołek jackpacka, 4 litry. Z przodu jest kanister, paśnik, czy jak zwał, to jest no, taka wygodna torebka na jakieś przekąski w czasie jazdy. Można też tutaj wsadzić trzeci bidon. A z przodu jest torba też jackpacka, kierowniczka, pojemność 1 litr. Także łącznie mam tutaj 5 litrów plus ten paśnik. Tak to wygląda, aczkolwiek no będę wymieniał te torby. Poza tym paśnikiem, który jest mega udany, to i ta kierowniczka i ten tobołek do końca mi nie pasują. Będę je zmieniał na wodoodporną apidurę, ale takie porównanie tych toreb i test będzie za jakiś czas i tam się dowiecie, dlaczego zmieniam te torby. Na rowerze też są zamontowane bidony Camelbacka, model Podium z tym nowszym zaworem, także nie ciekną. Przerobiłem już chyba kilkanaście bidonów, zawsze był jakiś problem, na przykład ta woda się tu wylewała, także teraz to jest mega wygodne, nic nie trzeba odblokowywać, można pić śmiało, łatwo się czyści i nie śmierdzą tak plastikiem, także polecam te bidony. Lampki, Bontragery,
Flare, ale to jest model ten słabszy Flare City i z przodu i z tyłu, aczkolwiek używam też lampek Proxa jako taki drugi komplet i wtedy z przodu jest też lampa Prox Castor X 1800 lumenów, której test też niedługo będziecie mogli zobaczyć na kanale. Poza tym mam tutaj lusterko, takie małe, otwierane, fajna sprawa. No, jest trochę rzeczywiście malutkie, ale z drugiej strony można je łatwo zamknąć, schować, a coś tam jednak widać. Widać, czy zbliża się jakiś samochód z tyłu, także to jest przydatna sprawa. Nawigacja Mio Cyclo 210. Nie polecam. Nie polecam do ultramaratonu. W innych przypadkach się sprawdza, ale to też test zobaczycie za jakiś czas. I licznik Sigma BC1416 STS bezprzewodowy. Mój ulubiony model. Jego test też niedługo zobaczycie na kanale. I tak naprawdę dopóki używam tego Mio, będę używał tego licznika, planuję w przyszłości zmienić tą nawigację na jakiegoś Garmina i wtedy no dzięki właśnie tam innej baterii i innemu ekranowi myślę, że licznik nie będzie już potrzebny, po prostu Garminy mają na tyle czytelne ekrany nawet bez podświetlania, że można ich używać jako licznika, po prostu cały czas widać prędkość. Przynajmniej mój znajomy ma takiego Garmina, że to się w ten sposób sprawdza. No tutaj tej prędkości niestety cały czas nie widzę, on mi się tylko uruchamia przed jakimś zakrętem. No i trochę mi tego brakuje, dlatego używam też zwykłego licznika. Po prostu lubię wiedzieć, ile przejechałem, ile jadę na bieżąco, nie wiem jaka jest temperatura. Dlatego tak to wygląda, że docelowo ten licznik tutaj pewnie zniknie, tak samo jak zmienią się te torby. Jak pewnie zdążyliście zauważyć, rower ma pedały platformowe. Nie jest to przypadek, wiem o istnieniu SPD. Jeździłem z tym i w szosie, i w MTB przez kilka lat i no, zrezygnowałem z tego systemu. Może kiedyś będzie o tym osobny odcinek. No ja nie przepadam za tym, uważam, że niewiele to daje, a minusy są spore. Także byłem już wielokrotnie tutaj przekonywany, namawiany, że koniecznie muszę mieć SPD. No nie muszę, nie chcę i nie będę miał, także rower zostaje z takimi pedałami jak widać. Podsumowując, jest to naprawdę fajny rower. Najpierw długo zbierałem na ten rower, a potem dopiero wybierałem spośród różnych modeli, między innymi Caniona, Rose, Fuji, Vitusa. No ostatecznie padło na Scotta Dicta. Jak dla mnie bardzo dobry stosunek jakość-cena, świetny wygląd, super rama. No, jak dla mnie jest to po prostu rower kompletny, także zdecydowanie mogę go polecić.